So what time you planning the fire for? What time? Yeah. Right now. Proszę zobaczcie, pizza Boruca. Miał tutaj swoją pizzerię na Kostaryce. Con pistoletos. Con pistoletos, si? Es peligroso, si? O. Słuchajcie, tutaj takie mnie doszły słuchy, że jakieś 3 godziny temu obok tego stoiska, gdzieś tu się skręci dokładnie w lewo i pójdzie dalej prosto, to zabili człowieka, strzelanina była. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, yo soy kapitan, yo soy kapitan. Marinero griego. Pan taksówkarz myślał, że jestem marynarzem. Aquí es Costa Rica. Entonces tenemos una lancha aquí Ajá. y después un bus a Costa Rica aquí. Llegas a la frontera. La frontera es Ajá. aquí. Ajá, Ahí tienes sillas pasaporte. ajá, Y hay un puente ajá, que caminas hasta aquí. ajá, Ya estás en Costa Rica. ajá. Y de ahí un bus hasta lo que es Puerto Viejo. Ah, ¿y cuánto tiempo necesitas para Puerto Viejo? Si vas a las 8 de la mañana, Ajá. estás a las 11 de la mañana en Puerto Viejo. Entonces media hora con la lancha Ajá. y después... 45 minutos. Más la caminata. Ajá. Más lo que es el sello, pasaporte. Sale como una hora, más o menos. Una hora lo que es el trámite y todo. Ajá. ¿Y para Puerto Viejo? 45 minutos. Eso cuando vas con una empresa. O, Cuando vas con una empresa. Czekam właśnie na łódkę, na drugą stronę lądu, żeby później złapać autobus do Puerto Viejo. Złapać, tam ma być już podstawiony. Proszę, stąd odchodzą łódki. Miejsce nazywa się Taxi 25. Taxi 25. Podczas takich podróży, gdy się przemieszczacie, możecie poznać wiele różnych narodowości, wiele różnych nowych osób, co jest bardzo ciekawe, możecie wymienić spostrzeżenia. Ja dzisiaj już poznałem z 5 osób z różnych krajów. Teraz właśnie jeden kolega pojechał do Buquete, tam gdzie jest plantacja kawy. Ja jadę do Puerto Viejo. Właśnie się pożegnaliśmy. Kolega był z Niemiec. Jedziemy w ogromnym ścisku, ale możemy się wymienić wrażeniami z podróży. Und wie ist dein Name? Steffi. Stefia. Gregor. Igor. Mhm. Und Das ist Fabio. Fabio. Er schläft. Ja. Es ist mir sehr nett. Und wie lange dauert Ihre Reise? Ich reise für 6 Monate. 6 Monate? Ja. Ah, das ist aber schön. Ja. Ja. Und Fabio für 3 Monate. Ach so. Also, die 3 Monate sind jetzt fast schon vorbei zusammen. Wie ist das möglich, dass du so lange reist? Ich war fertig im Studium Ach so. Ende September Aha. und genau, und ich fange erst im April an zu arbeiten. Aha. Und dann habe ich gesagt, dass ich noch ein bisschen reisen möchte, Ah, das ist aber. bevor ich dann anfange zu arbeiten. Und Das ist aber schön. genau, also ich habe das halt schon vor einer langen Zeit, also vor einer Weile entschieden Aha, gehabt. Und aha. das heißt, ich habe halt dann die ganze Zeit schon Aha. gespart. Und ja, wie lange bist du unterwegs? 2 Monate. 2 Monate? Ja. Ja, auch mega gut. Ja, auch nicht schlecht. Und wie ist Ihr Reiseplan jetzt? Also du warst schon in Panama, ja? Und danach in Kolumbien auch, ja? Wir Und- waren, ich war in, Aha. ich habe in Peru angefangen Aha, und dann sind wir zusammen durch Brasilien aha. und Kolumbien, Oh, sehr schön. Panama Aha. und jetzt in Costa Rica. Und danach? Eventuell noch Nicaragua oder Guatemala, ich weiß noch nicht so genau, eins von beidem. Das ist aber schön. Und Mexiko. Und Mexiko. Mhm. Und nach Mexiko zurück nach Deutschland. Ich habe einen Rückflug von Mexiko nach Deutschland. Ach so. Und macht das Spaß in Panama? Mhm. Und wie lange dauert die Reise nach San Blas? Boah,
aber das war lang. Das waren, ich glaube, 3 Stunden in Aha. so einem Truck Aha. von Panama City aus. Aha. Und dann nochmal eine halbe Stunde mit einem Boot. Ach so. Und die Fahrt mit dem Truck, die war schon echt auch wild. Aber es hat alles geklappt. Und es Ja, hat ja, geklappt, super ja. organisiert. Das ist alles 2 Nächte hast du da geschlafen. Und das war in der Preis, ja? 100. genau, 175. Das war Aber sehr schön, ja? Das ist super schön. Ah, super schön. San Blas. Mhm. Sieht sehr schön aus. Es gibt da auch verschiedene Inseln Mhm. und auch verschiedene Anbieter, über die man das buchen kann. Silina, bist du gefahren 26 Stunden? 26? Ja, 26, 2,6. Sech- Ja. Ah. Und diese lange Reise war von Rio de Janeiro? Nee, nach Rio. Nach Rio? Aus welcher Stadt? Fast so Iguazu. Ah, der Bei diesem- Iguazu. Iguazu, Mhm. Wasserfälle. Ja, 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 ja. Von dort. Ja. Weil der Flug war so teuer. Aha. Der Flug hätte irgendwie 150 Euro pro Person gekostet. Ach so. Und der Bus haben wir dann 50 Euro pro Person bezahlt. Ach so, so Umgerechnet. dreimal weniger. Genau. 45 Minuten. Und Ja. dann wechseln wir. Nee, da sind wir an der Grenze. Ach so, bist du sicher? Ja, da ist die Grenze. Ach so. Ja, ist da. Aber danach müssen wir nach Puerto Viejo, no? Ja. Fajnie jest poznawać nowych ludzi w czasie podróży. Właśnie poznałem kolejnych Niemców. Niemcy bardzo często przyjeżdżają do Panamy, Kostaryki. Wspaniała sprawa jest tak porozmawiać o podróżach. To jest właśnie duży plus podróży autobusem. Ich denke, dass die größte Vorteile von dieser Reisen in dem Bus ist, dass du viele neue Leute kennenlernen kannst. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ein bisschen anstrengend, es dauert so lange, aber es gibt Vorteile auch. Mhm. Ja, total. Viele Vorteile. Ja. Odciski palców wzięte, pieczątka wbita, można przekraczać granicę kostarykańską. Myślałem, że raz wystarczy pokazać paszport, że wezmą odciski palców i to starczy. Pomyliłem się. Za mną jest olbrzymia kolejka, żeby przekroczyć granicę panamsko-kostarykańską. Także jeszcze trochę czekania przede mną. Zapytałem się pana na granicy, ile będziemy czekać. Powiedział, że dłużej jak 2 godziny. A wczoraj jeden Francuz z rodziną czekał 8. Podobno robią testy na COVID-a. Najgorsze jest to, tutaj koleżanka z Niemiec mówiła, którą poznałem w autobusie, że te testy nie są miarodajne i podobno to są czy plotki, czy nie plotki, w 50% pokazują COVID-a. Nie wiem, czy to jest prawda. Ciężki los podróżnika, słuchajcie. Jak chce się coś zobaczyć, to wymaga to poświęceń. Granica przekroczona, temperatura zmierzona, testów nie robili na szczęście. Teraz czekamy na transport do Puerto Viejo. 2 godziny w sumie zajęło przejście granicy panamsko-kostarykańskiej. ¿Cuánto tiempo necesitamos a Puerto Viejo? ¿Media hora? Para ver, unos 15 minutos 15 minutos. 15. Pero para ir a... a Puerto Viejo. ¿Y cuánto tiempo necesitamos para ir? 45 minutos. 45 minutos. Jedziemy do Puerto Viejo, tym razem miejsce z przodu, także mniejszy ścisk. ¿Está perito no peligrosa? ¿No peligroso? ¿Está pero? Tiene miedo. Vente aquí. Proszę, mój hotel. ¿Y arriba qué tenemos arriba? No hay nada, en realidad Ah, no hay nada. nada. Y arriba es como, no sé. Qué bueno, ¿eh? Habitación muy grande, ¿eh? Sí, es súper grande. Luna, venga, Luna. Luna, vente aquí, vente.
¿Tienes miedo, sí? ¿Tienes miedo? Vente aquí. Vente aquí. Vente aquí. Vente, vente. Ah, perrita. Muy buena, ¿eh? Muchísimas gracias. Acá tiene las llaves. Ajá. Llaves, ¿sí? Me dijeron que son $110. Sí, sí, ja pago. Taki pokoik, proszę, ogromny, za $40 w Kostaryce, Puerto Viejo. Drabina na górę, nawet drugie łóżko jest, łazienka. Super to wygląda, słuchajcie. Przechodziłem obok straganu, Puerto Viejo, wziąłem jednego banana i mówię, po co ja tego jednego banana kupić? A pan mówi, nie, to weź sobie za darmo. Ja mówię, nie no, chcę zapłacić. No, mówi, nie, to się nie opłaca. Ja mówię, ile będzie za $1? 12, nie proszę, 12 bananów za $1. Proszę, menu w Kostaryce, Puerto Viejo. Nie znam się na cenach, co to są za ceny, będę musiał się zapytać tutaj kelnera. To jest primera cosa, puedo pagar con tarjeta, ¿sí? Sí, señor. Y explícame por favor este precio, ¿qué es en dólares? Por ejemplo, seafood rice, ¿cuánto es en dólares? ¿Dólares? Sí, en dólares americanos. Ya te digo. Gracias. ¿Y este dinero qué es nombre de dinero en Costa Rica? ¿Rica en colores? Colones. Ajá. Colones, eso, en colones. ¿Sí? ¿Y cuánto es en dólares? Czyli tak, wychodzi na to arroz con mariscos, czyli ryż z owocami morza, 4800 colones, to się tak nazywa ich waluta. I to jest około $9, czyli lobster będzie kosztował około ponad $20, z 22-23, czyli 100 zł, tak jak mówiłem. Langosta. Tak jak mówiłem. Czyli takie normalne ceny są. $9 za obiad to jest standard. Czyli o ile dobrze liczę, z matmy byłem słaby, 1000 colones to jest $2. Zaskoczony jestem, że jeszcze frytki do tego dali, bo to miał być ryż z owocami morza, a jeszcze frytki, nie? Może gratisowo. Oczywiście zjem. W muszlach to praktycznie nic owoców morza nie było. Był ryż po prostu z muszlami. Frytki na boku. Muszę sobie zamówić coś jeszcze, bo się nie najadłem. Przyszła rybka. Drugie danie, bo jestem głodny. Rybka z sałatką. Zabieramy się za jedzenie. Mam nadzieję, że będzie bez ości. Rybka pierwsza klasa była bez ości. Tak jak chciałem. Rybka jak najbardziej na plus. Słuchajcie, taki mam pokój w Puerto Viejo, miejscowości turystycznej na Kostaryce. Wczoraj byłem w pokoju w bardzo zbliżonym standardzie, też czysty, z klimatyzacją, troszeczkę większy. Zapłaciłem tylko $48, o ile mnie pamięć nie myli. Zatem płacę $60. Tutaj ceny wahają się w granicach 50, 60, $70 za pokój prywatny z klimatyzacją. Pokój czysty, mówimy tu o pokoju czystym, pokoju prywatnym. Niestety, no, Kostaryka jest droga, tutaj tanie są tylko banany, owoce, poza tym wszystko jest drogie. Oczywiście możecie zatrzymać się w hostelu na obrzeżach, dalej od centrum. Takie pokoje są za $15. Będziecie musieli jednak dzielić pokój w 5, 6, 7 osób. Wszystko zależy od tego, jakim budżetem dysponujecie. Są też tańsze restauracyjki, jak macie troszeczkę więcej czasu, to tam możecie sobie pochodzić troszeczkę z dala od centrum i znaleźć taką tańszą restauracyjkę. I tak to wygląda, słuchajcie. Idę zaraz na plażę. Właścicielem hotelu, w którym się zatrzymałem, jest Niemiec Rudolf, doktor botaniki.
Grau, alles war Sehr grau. schrecklich. Ja, das fand ich nicht schön. Wir sind die Farben viel intensiver. Nicht? Ja. Hat mir einfach, weiß ich, ist nicht was für jeden natürlich, aber mir hat es immer besser gefallen. Ja. Ich arbeite mit Pflanzen, ich bin Botaniker. Aha. Die Bücher dann sind alle von mir in der Rezeption. Sie sind ein Doktor, ja? Ich habe einen Doktor in Botanik. I chyba Sie das hier studiert. Ja, an der Deutschen Uni, aber ich habe meine Arbeiten hier gemacht. Ach so. An der Deutschen Universität Osnabrück. Ach so, das ist sehr schön. Und danach haben Sie diese Hotel geöffnet. Ja, nach und nach haben wir das angefangen. Ach so, sehr schön, ja. Aber damals war das sehr, sehr einfach alles noch. Hier 1998 in Porto Viejo war drumherum war alles Wiesen. Ne? Hier war alles Schotterpisten, Wiesen. Aha. Hier war nichts. Selbst die Hauptstraße war noch so eine Schotterpiste mit Gräben an Aha. links und rechts und so ein paar. Alles leer. Die ganzen Grundstücke waren leer. Es ist alles zugebaut. Ne? Ach so. Es war hier sehr, sehr einfach. Es war sehr, jetzt ist es nicht so einfach. Ein bisschen kompliziert, als ich hier ein Hotel hier haben will. Ja, muss man mehr Öffnen Geld will. haben natürlich. Damals Ja. war das nicht so. Ja. Ich habe mir das alles nach und nach gemacht. Ich habe viel selber gemacht. Alle Holzarbeiten auf den Terrassen, alles selber gemacht. Sie haben Ihr Geld sehr gut investiert. Ja, jeden Fall. Viel Zeit habe ich investiert. Ja, aber es lohnt sich. Słuchajcie, kilka faktów historycznych, jeżeli chodzi o tematykę Kostaryki. Costa Rica. Costa Rica. Bogate wybrzeże. Ponad 500 lat temu Krzysztof Kolumb przybywa do wybrzeży Kostaryki. Wtedy jeszcze się tak to państwo nie nazywało. On je tak nazwał ze względu na to, że myślał, że znajdzie tu bogate pokłady złota. Że będzie to kraina złotem płynąca. Złota za dużo nie znalazł. Później przypływa Hiszpan, który nazywa się Juan Coronado. Juan Coronado zakłada hiszpańską kolonię w Kostaryce. I tak zaczyna się państwo kostarykańskie, słuchajcie. Nie wiem, czy tutaj Krzysztof Kolumb dopłynął, czy gdzie. Bardzo możliwe, że do Puerto Viejo. Morze Karaibskie za mną. Później przez następne 300 lat Hiszpanie panują w Kostaryce, aż w końcu w 1821 Kostaryka odzyskuje niepodległość. Większość mieszkańców tutaj to oczywiście potomkowie Indian. ¿Y cómo se llama tu perro? Iya. Ah, ok. Bonito. No. ¿Qué es el nombre de esta Jurel. ¿Cómo? Jurel. Jurer. Sí. Jurer. Bueno, ¿Para comida hoy? ¿Haces eso para comida? Sí. Puede cocinar, puede para usar para carnada. Qué bueno, Encantado de conocerte, soy Jorge. Proszę, jakie spokojne życie. Złapał sobie rybkę, zrobi sobie ją na obiad, ciepło. W Kostaryce jest, w całej Ameryce Południowej i Ameryce Łacińskiej jest ciepło. Nie przejmuje się chłopak. Ludzie za wiele tu nie zarabiają, ale żyją spokojnym życiem, co jest fajne. Proszę, zobaczcie, pizza Boruca. Czyżby nasz były reprezentant Polski Artur Boruc, niegdyś zawodnik Celticu Glasgow, Fiorentiny, Bournemouth, miał tutaj swoją pizzerię na Kostaryce? El nombre Boruca es porque en Costa Rica existen 7 etnias y una de ellas es ¿Qué es eso? etnia Enia. indígenas. Entonces, uno de los nombres es, digamos, los bribríes, los boruca, Ujú. los bribríes, los huetares. Son 7 etnias acá en Costa Rica. Ah, El entonces. nombre se debe es un nombre indígena de una de las civilizaciones acá en... Muy interesante, y muy son interesante. los borucas. Muy interesante. Muchísimas gracias. Ciekawa historia, słuchajcie. Myślałem, że Artur Boruc ma tutaj swoją pizzerię, a tutaj pani wyjaśniła, że to chodzi właśnie o tradycję Kostaryki.
I ta nazwa Boruca jest właśnie związana z tradycją Kostaryki. Jest pięć takich nazw, takich imion. Już nie pamiętam wszystkich, ale jedno z nich to jest właśnie Boruca. Słuchajcie, wypożyczyłem rower $6 za cały dzień. W każdym hotelu czy tam przy restauracyjkach są wypożyczalnie rowerów. Cena oscyluje właśnie około $6. To jest przyzwoita cena. Siodełko jest trochę za małe, ale jest ok. Jadę zwiedzać plażę. So what time you planning the fire for? What time? Yeah. Right now. Right now, nice. Lovely. Maybe it'll work, maybe not. I'm sure it will. Yeah, such a good idea to do it here in Costa Rica. There we go. Luna muy linda, ¿eh? ¿Verdad? Na terenie tego oto hotelu z taką furtką zamykaną na noc na zamek. Dzisiaj rano albo późną nocą zniknęły mi buty. Zostawiłem je tutaj, dokładnie przed wejściem do pokoju. Rozmawiałem z ludźmi z recepcji i powiedzieli mi, że się tutaj rzeczy nie zostawia na zewnątrz, bo oni zawsze znajdą sposób, lokalni mieszkańcy, żeby wejść na teren hotelu i sobie coś wziąć. Także buty, które miałem 2 miesiące, Nike, dosyć drogie, zniknęły. Trudno co zrobić. Mam nadzieję, że posłużą temu komuś, kto je wziął. Wiadomo, tutaj jest dosyć duża bieda. Jest duże rozwarstwienie społeczne. A ja pojadę do San Jose w takich japonkach. Proszę. Tam sobie już kupię jakieś porządne buty. Tak wygląda przedszkole w Puerto Viejo. Proszę. Centro de Cuyo. Ah, qué bueno, ¿eh? Hey, chicas. ¿Puedo ver? ¿Puedo? Ah, no puede ingresar. No puedo Solo ingresar. niños, sí. Ah, está Ok. bueno. Sí. ¿Y cuántos niños? Ahorita Ajá. varía o depende de la necesidad de la familia. Ah, ok. La familia que ocupa el servicio, a veces son poquitos, a veces Ah, ok. bastantes, sí. Qué bueno, ¿eh? Adentro. Ah, Qué bueno. gracias. Sí, la verdad sí, mucha familia que necesita ayuda, entonces aquí el gobierno Ajá. selecciona chiquitos que están bajo riesgo, Ujú. cosas así, se les da cuidado, atención, alimentación, Ujú. gracias a Dios. Qué bueno. Encantado de conocerte. Igualmente, maestra Rosa para servirle. ¿Fresas, sí? Muchísimas gracias. Gracias. Tu jeszcze lepsze ceny, słuchajcie. $9 za magnesik jeden, taki malutki. $9. Proszę, jakie
ceny, jaki biznes robią na pamiątkach. Słuchajcie, czekam na autobus do San Jose. Popatrzcie, co jest za mną. Morze Karaibskie. Aż się chce czekać na autobus. Te widoki tutaj są przecudne. Często właśnie są przystanki koło morza. Słońce niesamowicie radzi. Piękna pogoda, gorąco. Mam nadzieję, że dzisiaj autobusu nie przegapię. Tak jak wczoraj do Parku Narodowego i do stolicy Kostaryki dojadę spokojnie. Spokojnie do celu. Całkiem przyjemne widoki są z tego autobusu, muszę przyznać. Zobaczcie, sklep butami, zapateria na postoju autobusowym. Myślałem, że mam szczęście i sobie kupię w drodze do San Jose buty, bo jak wiecie, ukradli mi Puerto Viejo. Jest niby napisane abierto, ale jest zamknięte, nikogo nie ma. Szkoda. Zaraz ci taksówkarze tutaj mnie zjedzą. Każdy chce, żebym wziął taksi. Wziąłem taksóweczkę z dworca autobusowego do mojego hotelu. $4. ¿Qué es la vida en San José, en Costa Rica? Gente que aquí en San José para vivir, ¿está bueno para vivir? Sí, es bien. Trabajando es bien. Unos $600 y vivo aquí en la ciudad, cerca de la terminal, 1 kilómetro de la terminal, un residencial, Las Reinas, y yo vivo con 3 de familia y vivo con $600, pago $40 de agua, 30 de luz, me quedan 430 para comer. Ah, ok. ¿Pero ese propio apartamento propio? La casa Sí, es la propia, casa. Es propia, sí. Yo 15 años duré pagando $500, $300 a 15 años y ya finito. Ya no más. Sí, atrás usted tiene eso. Pero es bueno porque uno puede vivir aquí y no paga. Pues las rentas en San José, para rentar una house, estamos hablando de $400 mínimo. Para alquilar Una casa. una casa. Con 3 habitaciones, 2 baños y todo. Esas tiendas son buenas. Esas tiendas son muy buenas para comprar, es muy barato. ¿Sí? $2, $3, $5, todo muy cómodo el precio. Más barato que en Puerto Viejo, ¿eh? Sí, más. Puerto Viejo es muy caro. Sí, he comprado. ¿Qué compró? Sí, no muchas cosas, pero un vaso. Pero $10 para un vaso. Sí, es muy caro en Puerto Viejo. Ah, no, aquí vale. No sabía que es. ¿Un vaso de qué? Un vaso como. Pequeño. Ah, no, aquí es $1. No En posible. el Rey, sí, ahí, aquí donde vamos, Casanova, hay una grande shopping Sí, y $1, $2, $3, todo, vasos y todo. qué bueno, ¿eh? Ahora puede mirar, es cerca del hotel. No sabía eso. Que... Sí, aquí es más, es que Puerto Viejo es más caro, porque es turístico, recuerde que es es turismo. turístico. Todo está en $1. Hoteles también, sí. Sí, el hotel, aquí un hotel es más barato. Casanova no es tan caro, No, yo sé, es no tiene caro. buen precio. Buen precio, sí. Esta zona es buena, esta zona es muy buena, esta zona es muy bonita. Yo puedo comprar aquí zapatos. Sí, yo creo, es también. muy barato el zapato. $10. Porque me he robado zapatos en Puerto Viejo. ¿Se lo robaron? Sí. Oh, no. Sí. ¿Uno nice? Sí, Nike, pero bueno. Pues hay muchas personas que necesitan zapatos, Bueno, aquí entonces. puede comprar puede usar. por $10. Mira. Mira zapatos, mira aquí. Mira, Muchas, sí. mira. Sí. $10, $15. Mira. Sí, $10. muchas. Yo tuve mis zapatos afuera de mi habitación Y cuando llegó y no por la estaba. noche dejado. Oh, no. Sí, y mañana fue robado. Y le robaron. Oh, Sí. no.
Casanova 200 metros. 200 metros, Casanova. Pero habían personas en la hotel afuera, no, en la noche no había gente. Que robaban- fue cerrado, la puerta fue cerrada. Ok. La puerta fue cerrada, pero puede ser que alguien olvidado cerrar. Entonces, mis zapatos fue afuera de mi habitación. Casanova izquierda. Casanova izquierda dice. Izquierda. ¿Verdad? No, no es directo. Sí, Izquierda. Ahí está, Casanova. Mire. Muchísimas gracias. Mucho gusto para servirle. ¿Usted ocupa ir al aeropuerto mañana o hoy no? ¿No ocupa ir al aeropuerto? Taki oto mam pokoik w San Jose, stolicy Kostaryki. 20 dolców, czyli 3 razy taniej jak w Puerto Viejo. Proszę, jaka różnica. Słuchajcie, jestem w centrum San Jose, stolicy Kostaryki. Zmierzam do Centro Histórico. A także muszę sobie kupić buty. Parece marinero, ¿sí? Parece marinero. Yo no soy marinero. Yo soy capitán. Marinero griego. Sí. ¿Por qué usted pensado que soy marinero? Porque hay muchas marineras. No, aquí no hay Marina. mucho, pero No. yo fui marinero. Oh, entonces. ¿Y usted pensado que soy marinero? Entonces usted viajando de mundo, ¿sí? Más o menos. Ajá. ¿Y cuántos países usted ha estado? 15 países. 15. Yo estuve en 48. Co, 48, sí. Proszę, pan taksówkarz myślał, że jestem marynarzem. Pełno tu straganów z butami. Duży wybór. Ceny butów wahają się między 40-50 dolarów. Mowa tutaj o Nike Air Max. Nie wiem, czy to jest podróbka, czy prawdziwe. Podejrzewam, że chyba raczej podróbki. ¿Y qué pasa hoy en el centro? ¿Alguien murió hoy, sí? Ah, aquí que está cerrado. Sí, está cerrado, ¿sí? Ah, hubo una balacera en la mañana. ¿Sí? Con pistoletos. Con pistoletos, ¿sí? Es peligroso, ¿sí? O. Słuchajcie, tutaj takie mnie doszły słuchy, że jakieś 3 godziny temu obok tego stoiska, gdzieś tu się skręci dokładnie w lewo i pójdzie dalej prosto, to zabili człowieka, strzelanina była. Gdzieś w tych rejonach tam. 3 godziny temu, słuchajcie, w San Jose. Nie jest to bezpieczne miejsce, jak widać. Pani przyniosła rozmiar 44. No będzie cud, jak będą na mnie pasować. Mój rozmiar to jest taki dobry, to jest 45. Ja mam dosyć dużą stopę. Zobaczmy. Takie buty chyba sobie kupię. Bardzo podobne do moich ostatnich. Dowiadują się teraz o cenę, ile kosztują. Chcą 50 dolarów, ja się targuję o 45. Tam ten pan miał na stoisku takie same buty, tylko nie miał rozmiaru 44, miał za 43 dolary. Dame 45. 45? Está bueno, ¿sí? Gracias. Za 45, proszę. Słuchajcie, nigdy nie kupiłem butów rozmiaru 44, ale tutaj nie mam wyjścia, bo po prostu nie mają większych. Na motorach jeżdżą, proszę. A, zapomniałem butów, proszę. Wyszedłem i nie wziąłem butów, no proszę. Mówię do kamery, tak mnie to wszystko zafrabowało. Sorry, yo he olvidado mis zapatos. Ah, los zapatos. Sí, no cogieron. Oh, aquí son, sí. Oh, gracias. Gracias. Mam buty, idę zwiedzać San Jose. Gracias.
Cigarro, cigarro, cigarro. Słuchajcie, jest godzina 6. Centrum San Jose, stolicy Kostaryki. Proszę, machają mi i Wam mieszkańcy Kostaryki, mieszkańcy San Jose. Jest wieczór i powiem tak, pierwsze moje wrażenie jest takie, San Jose nie zachwyca. Jest tu kilka zabytków, jeżeli byśmy mieli to miasto porównać do stolicy Panamy, to Panama City zdecydowanie góruje nad San Jose. Mamy tu katedrę, teatr z XIX wieku. Też nie możemy za dużo wymagać od San Jose. To miasto powstało w XVIII wieku, także to jest dosyć młode miasto jak na Amerykę Południową. Jestem tu za krótko, żeby powiedzieć, że ma swój klimat. Jest bardzo, bardzo dużo ludzi w centrum. Nie wiem z czego to wynika. Miasto liczy jakieś ponad 300 tysięcy mieszkańców. Nie powaliło mnie San Jose. Nie powaliło mnie. Jest to stolica Kostaryki. Ludzie handlują czym popadnie w centrum. Widać dużą biedę jednak. Macarena, 500 la bolsa. ¿Y qué es la vida en San Jose? Muy difícil. Muy difícil? Ah, mucho. Pero un taxista hoy me dijo que es bueno para vivir aquí. Costa Rica tiene un país bonito, pero muy caro. Ah, muy caro, sí. Sí, muy caro. San José, desgraciadamente, se ha convertido en una ciudad muy insegura. Sí. Sí, pero en sí, Costa Rica es un país hermoso. Hermoso, sí. Lo que Claro. pasa es que no deja de ser un país caro. Creo que es uno de los países más caros de Centroamérica. Słuchajcie, jeden taksówkarz, ten, który mnie wiózł z dworca autobusowego, mówi do mnie, że się żyje dobrze w Kostaryce, w San Jose. Drugi mówi, że jest dosyć ciężko. Także różne opinie. Ciężko stwierdzić. Wydaje mi się, że łatwo nie jest. Są też ludzie, którzy mają tendencję do narzekania po prostu. Wydaje mi się, że to jest taki kraj, który jeszcze jest na dużej drodze rozwoju, a jednocześnie jest to kraj z bardzo wysokimi cenami. I tak to wygląda. $2,000 2000 colones to jest $4. 5,000 colones $10. Słuchajcie, na Mercado de Coca-Cola w San Jose kupicie tanie pamiątki, są 3 razy tańsze jak w Puerto Viejo i innych miejscowościach turystycznych. Właśnie kupiłem kubki, magnesiki na lodówkę. Jak będziecie kiedyś w Kostaryce, to koniecznie bierzcie te lody. One są przepyszne, naprawdę. Warte grzechu. Te lody w kształcie kółka, już nie może w kształcie kółka, bo już zostały zjedzone do połowy. Te lody to jedna z najpyszniejszych rzeczy, jakie jadłem na Kostaryce. Także jak będziecie widzieć tego typu lody, to bierzcie je od razu. Przepyszna.